Cześć Mateusz. Cześć. Gdzie jesteś? W San Cristóbal de las Casas, który znany jest z garbusów. Garbus Town? Jesteśmy w sklepie Wszystko dla Pieszczocha. Zobaczcie, jakie mają piękne obruszki. Do takiego pieszczocha jak Mateusz. I nawet takie. Wszystko to jest ręcznie robione. No można oszaleć ze swoim pieszczochem. I z tego punktu chcielibyśmy pozdrowić naszą ciocię Ulę. Mam nadzieję, że obruszka do niej dojdzie. I Sarę, jej zwariowanego pieska. Więc Sara i ciocia, pozdrawiamy. Będziesz najmodniejszym psem na dzielnicy. A, Sara będzie najmądrzejszą. Najmądrzejszym to nie będzie, ale najmodniejszym to tak. Jesteśmy na ryneczku w San Cristóbal, no i dowiedzieliśmy się, z czego Chiapas jest słynna, a jest to m.in. bursztyn. I w ten właśnie oto sposób dowiedzieliśmy się, że mimo wszystko sprawdzać, czy rzecz, którą kupujemy, naprawdę jest bursztynem. I że najbardziej niezawodną metodą tutaj jest lampa UV. I w lampie tej bursztyn daje taki niebieski połysk, którego plastik nigdy ci nie da. Zobaczcie tylko, jak pięknie to wygląda. San Cristo jest pełne sztuki ulicznej i sztuka uliczna jest tutaj też formą walki z nierównościami, przypomnienia o, że tak powiem, walki zapatystów, a także walki z wszystkimi rzeczami, które są ich zdaniem złe w społeczeństwie. Ciężko mówić o Chiapas, o regionie Chiapas, bez wspomnienia o zapatystach. Jest to pewien ruch, który wziął swoją nazwę od imienia Emila Zapaty, który był rewolucjonistą w rewolucji meksykańskiej. Natomiast teraz się skupia, i to niedawna historia, bo ich rewolucja trwała od 1994 roku, nad wyrowaniem szans społecznych pomiędzy tymi rdzennymi mieszkańcami żyjącymi na terenie Chiapas, w największym odsetku de facto w całym Meksyku, a reszcie Meksyku. Chodzi tutaj o dostęp do podstawowych rzeczy, do ziemi, edukacji czy nawet wody. Więc zapatyści wciąż mają swoje communities, czyli takie, można powiedzieć, komuny socjalistyczne, i walczą z oddziałami paramilitarnymi na zlecenia rządu. Dzisiaj jesteśmy na miejscowości... Dzisiaj jesteśmy na wycieczce w miejscowości San Sebastián, zamieszkałej przez lud Chumula. I właśnie stoję sobie tutaj w okolicy cmentarza majańskiego, a także kościoła, który należałoby chyba uznać za chrześcijańsko-majański. Jest on gdzieś tu lub tu i nazywa się tak jak miejscowość kościołem San Sebastián. Został zbudowany w XVII wieku przez Dominikanów, a następnie zniszczony prawdopodobnie w trakcie rewolucji meksykańskiej na początku XX wieku. Co ciekawsze, jest on w kompletnej ruinie jako celowy zabieg tutejszego ludu.
Mianowicie Lud Czumula, po tym jak kościół został zniszczony, doszedł do wniosku, że po co im święty, który jest tak słaby, że nie potrafi nawet ochronić własnego kościoła. I dlatego nie planują go nigdy odbudować, a pozostałe w nim figury świętych zabrali stąd do sąsiedniego kościoła i obcięli im ręce na znak protestu. Dookoła mnie, jak widać, też jest sporo krzyży. I zgodnie z majańską symboliką kolor krzyża de facto definiuje, jaka osoba została, czy wiek osoby, która została tu pogrzebana. I tak białe krzyże oznaczają dzieci, zielone i niebieskie dorosłych, a czarne krzyże oznaczają osoby, które dożyły sędziwego wieku. Podróżując przez Chiapas należy wspomnieć o lokalnej hekatombie, czyli Coca-Coli. Wyobraźcie sobie, że nawet w Stanach pije się jej około 400 szklanek rocznie, w Meksyku 600, a w tym regionie 3300 to odpowiada około 2,5 litra Coca-Coli dziennie. I konsekwencją tego jest to, że 80% mieszkańców jest otyłych, poważnie otyłych. Zabiegi amputacji wykonuje się tu co 7 minut z powodu nieleczonej cukrzycy i ciężkiego dostępu do służby zdrowia. Powodem tego jest to, że w San Cristobal jest fabryka Coca-Coli, która wydobywa około 1 miliona litrów wody dziennie z wód powierzchniowych i źródła, jeden ze wzgórz, przez co mieszkańcy nie mają dostępu do pitnej wody w kranach. Studnie są osuszone z wód gruntowych, a nawet rzeki nie mają w nich pitnej wody, ponieważ Coca-Cola wypuszcza tutaj ścieki. Z tym problemem nic nie jest zrobione, ponieważ nawet poprzedni prezydent Fox Meksyku dawał coraz to więcej koncesji mimo protestów lokalnych mieszkańców, ponieważ poprzednio był prezydentem Coca-Coli na Amerykę Łacińską. Jesteśmy przed kościołem San Juan de Chamula, w którym obrzędek chrześcijański bardzo płynnie scalił się z pewnymi wierzeniami lokalnymi sięgającymi kultury Majów. Kościół ten już z zewnątrz jest ozdobiony glifami majańskich kwiatów, które na lokalnych stanowiskach archeologicznych sięgają lat 1500. Co więcej, wewnątrz kościoła natomiast możemy zobaczyć ubranych w lokalne stroje z owczej wełny świętych katolickich. Co więcej, święci ci są ustawieni w specyficznym szeregu. I tak im dany święty jest bliżej ołtarza i ma na sobie więcej ubioru, tym jest on skuteczniejszy w spełnianiu ludzkich próśb. Bo co tu jest istotne? Oczywiście, że spełnianie ludzkich próśb. Niemniej to, co najciekawsze, nie jest w samej budowli, lecz to, co kryje się de facto w środku obrzędów i wierzeń lokalnej społeczności. A mianowicie jej zdaniem święci mieli dosyć inne życiorysy niż te, które my znamy. I tak na przykład patron tej świątyni, święty Jan, był świętym, który posadził pierwszą kukurydzę na ziemi i nauczył ją uprawiać ludzi, stąd jego waga. Co więcej, wewnątrz kościoła, na posadzce przykrytej igliwem, lokalne rodziny siedzą na ziemi i odprawiają swoje rytuały. Palą świece, kładą kwiaty, szeptają modlitwy, ale też przekazują sobie z rąk do rąk zabijanego rytualnie wewnątrz kurczaka, czy też jajko, którego celem jest oczyszczenie ciała i duszy konkretnej osoby. To właśnie ten kurczak i jajko zabiera nasze grzechy, czy też złą energię i później się go zakopuje gdzieś w ziemi. Takich rzeczy się nie jada. Kto by chciał zjeść kurczaka z grzechem? Co więcej, w rytuałach lokalnych wykorzystuje się jeszcze 2 elementy i to właśnie te 2 elementy sprawiły, że miejsce to stało się znane turystom, czy też nawet na całym świecie. Tymi 2 elementami jest lokalny alkohol o nazwie posz, a także Coca-Cola. Obydwa napoje uznawane są tutaj za medicinę, święte napoje Chamulów o właściwościach leczniczych, uzdrawiających ciało i duszę. W środku jest absolutny zakaz nagrywania, więc bierzemy świeczki i zapalimy je za zdrowie i szczęście naszych przyjaciół i rodziny.
Więc spędziliśmy z 2 godziny w kościele Chhat Mal i zobaczyliśmy wszystko, czym czytaliśmy. To jest idliwie na kamiennej podłodze, dziesiątki tysięcy świec, które palą się jednocześnie, ale też uroczyste złożenie w ofierze poszu i Coca-Coli oraz przynajmniej 6 kogutów, które straciło życie przy nas skręconych kark. Podróżując po świecie spotkałem parę takich miejsc, które z braku lepszego określenia mogę określić miastem mocy. Były to buddyjskie świątynie w górach, kościoły przy zakonach, ale również 2 cerkwie na Podlasie, które spotkałem. To miejsce wpisuje się w tej kolejności, bo jeśli gdziekolwiek ludzie są blisko Boga, to chyba tutaj. To niesamowite doświadczenie. O ile parterowa budowa miasta wydaje się całkiem zbita i szeregowa, to budynki te mieszczą w sobie skarb, a mianowicie większość z nich posiada wewnętrzne patia i ogrody, takie jak ten. Yes. So, are you ready? Kolaban? Kolaban. Yeah, everything. And then breathe out. That will really. Jesteśmy w drodze do Calakmul. Wysiedliśmy na przystanku autobusowym najbliżej. Do obozowiska mamy 8 km, do ruin 40 parę. Trochę nam się pofarciło, bo znaleźliśmy auto, które miało miejsce akurat, żeby zabrać na naszego obozowiska przynajmniej nasze bagaże. No i chyba widzieliśmy po drodze pierwszego ocelota. Trzymajcie kciuki za dalszą trasę. Znajdujemy się w kolejnych majańskich ruinach, tym razem Calakmul. I o ile Majowie w dzisiejszych czasach są szanowani i czczeni za ich kulturę, ale także za bardzo pacyfistyczną politykę, w przeciwieństwie do Azteków, no tego nie do końca można powiedzieć o Calakmul. Calakmul było jednym z tych ośrodków, które było lokalnym hegemonem. Zawierało przymierza z innymi ośrodkami, w tym poprzez małżeństwa, no i prowadziło regularne wojny. Przeciwko komu, pytacie się, prowadziło regularne wojny? A mianowicie przeciwko rywalowi, którym jest Tikal, znajdujący się tuż za granicą Meksyku, na terenach dzisiejszej Gwatemali. Cały ten obszar Calakmul był budowany w przeciągu XIII wieku, od 400 roku przed naszą erą do 900 roku naszej ery. Co charakterystyczne dla niego jest to, że te największe budowle nie były zbudowane od razu, tylko przez co parę wieków na starej budowli była nadbudowana większa. Dzięki temu archeolodzy mogą dowiedzieć się coś o architekturze poprzednich regionów, ponieważ nie były zburzone, tylko nadbudowane. I tak za nami jest struktura druga, jeden z największych przykładów architektury majańskiej w Calakmul, ponieważ ma aż 50 metrów. Budowano od V wieku przed naszą erą do VII wieku naszej ery, gdzie kolejni władcy nadbudowali oryginalną świątynię aż 7-krotnie. Dlatego zbudowali końcowo tak duży budynek. Prawie każda struktura w Calakmul posiada przed sobą i na sobie stele przedstawiające
różnego rodzaju bóstwa lub władców. Ta za mną przedstawia zaś personifikację samego miejsca, Calakmul. Jest to żeńska postać z pewnymi przymiotami boskimi, prawdopodobnie matka albo żona władcy o nazwie Pazur Jaguara. Niestety, jak to bywa, o tych stelach dokładnie dowiaduje się z tabliczek, które są obok, a na samym kamieniu nie jestem w stanie odszyfrować niczego. Dojechaliśmy do kolorowej Meridy. Niestety zostajemy tu tylko 2 dni, ale i tak mamy zobaczyć i centrum archeologiczne, i pochodzić po mieście, i trochę pożyć tym tętniącym życiem jeszcze. Może i nie jestem kolonialnym meksykańskim bogaczem, ale chciałabym mieć strasznie kuchnię z takiego orzecha, jak to pianino. A tu mielibyśmy kolację. 15 osób. Nie wiem, czy znam 15 osób łącznie, a tak sobie to wyobrażam. To takie fajne, białe. Z czym? Może panowie? Przy łóżku trzeba się zawsze pomodlić. Przy świętym obrazie zgrzeszyć. Przy szafie obejrzeć. Więcej świętości, przy której trzeba zgrzeszyć. No i się przyszykować do dnia. Jak się już zgrzeszyło, to można iść przez dzień. Ta-da-da! Mimo tego, że Meksyk graniczy ze Stanami, zaskakujące dla nas jest to, że zdecydowana większość meksykańskich muzeów, to jak te antropologiczne w Ameryce, nie ma informacji przetłumaczonej na angielski, jest tylko i wyłącznie hiszpański, co utrudnia nam trochę zrozumienie rzeczy. Wpuścić na salony. Witamy w Playa del Carmen, czyli meksykańskim kołobrzegu. W Meksyku można kupić steroidy w sklepie z kremem do opalania. Jaka ładna spódniczka. Ładnie ci. Zwiało mi spodenki, jak wracałem łodzią do... Nie masz spodenek? Mateusz bez majtek? Kajtek bez majtek? Musimy wrócić kawał drogi jeszcze. Uważaj, żeby ci prom nie zwiał ręcznika.